Oficjalnie, witam Was serdecznie, godzina 20:30, 2 lipca 2024. Dawid Borcuch z kanału Świadomi Traderzy. Pamiętajcie oczywiście na wstępie, wszystko co przekazuję ma charakter jedynie edukacyjny i nie są to porady inwestycyjne. Zaczynając od tej mojej listy, którą tradycyjnie przechodzimy na każdym naszym spotkaniu, czy oczywiście macie swoje aktywa, śmiało możecie podrzucić i jak skończę moją listę, będę analizował Wasze propozycje, Wasze instrumenty. Słuchajcie, zaczynając od złota, to jest setup, który prawdopodobnie ma szansę nam się wypełnić z racji tego, że właśnie jesteśmy teraz chwilowo w takiej konsolce, tutaj lokalnie rzecz biorąc, zwróćcie uwagę, mamy taki ruch boczny, w międzyczasie również, tak patrząc nieco szerzej, zwróćcie uwagę, formuje nam się mniej więcej taka formacja trójkąta, która jest dosyć dobrze widoczna, właśnie jak sobie poprowadzimy tę dolną bandę, jak tę górną bandę i wszystko razem nam się zaczyna mniej więcej składać w całość. Co jeszcze, tak sobie troszkę przybliżając aktualny wykres? Zwróćmy uwagę na to, że w obecnej sytuacji praktycznie popytu nie ma, a z kolei wolumen podażowy, zwróćcie uwagę, że jest w tendencji malejącej. Prawdopodobnie możemy jeszcze zobaczyć to jedno wyjście górą powyżej 61,8, zwłaszcza, że zwróćcie uwagę, mieliśmy już kilka prób zbliżenia się do tego poziomu i jeśli to nastąpi, najprawdopodobniej zobaczymy co najwyżej wypełnienie układu harmonicznego wewnętrznego i jak sobie jeszcze zaobserwujecie, to połączenie tego układu harmonicznego wewnętrznego właśnie z tą naszą linią szczytów, którą sobie poprowadziliśmy, rozgrywa się mniej więcej właśnie w jednym poziomie, czyli okolice 78,6 Fibonacciego, czyli mniej więcej 2352. To są te rejony do prawdopodobnego wyczekania. Idąc dalej, jeśli chodzi o ropę, dzisiaj sobie pokazaliśmy, w jaki sposób to rozgrywamy. De facto pokazałem Wam nawet moją pozycję, którą dzisiaj odpaliłem, właściwie niemalże na samym szczycie tej naszej strefy, którą tutaj sobie pokazaliśmy. I teraz pokazałem Wam również, że najprawdopodobniej właśnie to są te rejony, gdzie będę teraz realizował swój take profit, czyli najbliższy poziom właśnie wynikający tutaj z biegunowości. To są te rejony. Więc jedno i drugie w tym przypadku bardzo ładnie nam tutaj działa. I teraz czego możemy się spodziewać? Gdzie możemy zobaczyć jakąś zawrotkę, jakąś reakcję na ropie? A mianowicie w pierwszej kolejności oczywiście nanosimy sobie poziom wynikający z korekty pędzonej i ten poziom jest już prawie, że przed nami. Pamiętamy, że ropa jest takim aktywem, który bardzo lubi 50, czyli zniesienie Fibonacciego w wymiarze 50%, czyli to są te rejony okolice 82,23 i jeszcze tutaj dodatkowo okolice 82,11. Tutaj zmienię troszkę kolor, z racji tego, że jest to bardziej zielony kolor, tutaj powinien nam podpowiadać o potencjalnym poziomie popytowym. Idąc dalej do USD-PLN, tutaj widzę, że nie chce mi się chyba załadować klaster delta wolumen, ale to zmienimy sobie w takim razie na tikowy, bo od tych, pamiętajmy, od tych interwałów od godzinówki w górę tikowy akurat jak najbardziej może nam tutaj się sprawdzać. Cluster delta przede wszystkim bierzemy pod uwagę wtedy, kiedy bierzemy pod uwagę te niższe poziomy. Jeśli chodzi o USD-PLN, to jest taka dosyć ciekawa sytuacja z racji tego, że to jest to aktywo, które bardzo lubi 61,8, więc za chwilkę najprawdopodobniej zobaczymy reakcję właśnie z małego FI. Tu są te rejony, które bierzemy pod uwagę, czyli 61,8 Fibonacciego w okolicy 4,0082, ale i właśnie również duże FI, czyli okolice 4,0068. W tych rejonach najprawdopodobniej za chwilkę reakcję zobaczymy. I teraz bardzo ważna uwaga, a mianowicie jeśli z tych reakcji, z tego momentu, z tego miejsca zobaczymy odreagowanie, może nam się również utworzyć tutaj układ harmoniczny wewnętrzny, z racji tego, że bardzo ładnie będzie on tutaj nam się formował pod potencjalną formację odwróconej głowy z ramionami. Już pokazuję, jak to będzie, tylko przesunąłem sobie przez przypadek. O, właśnie punkt B mamy, jeszcze punkt B, punkt C i punkt D. O, przepraszam, tak to miało być. O, raz, dwa i trzy, tak? Tylko warunek jest taki, że otrzymujemy rzeczywiście reakcję z tej wskazanej strefy. I wtedy rzeczywiście ta formacja odwróconej głowy z ramionami ma tutaj szansę powodzenia, jeśli dalej będziemy tutaj mieć dywergencję na wolumenie podażowym. Idziemy dalej. Euro-PLN. Euro-PLN z 30-minutówki czy z godzinówki sobie zobaczymy? Z godzinówki. Bardzo dobrze to będzie tutaj widoczne, jeśli chodzi o interwał godzinowy. Bierzemy sobie pod uwagę całe to mierzenie ostatniej korekty w ramach całego tego ruchu wzrostowego i widzimy potencjalny zasięg, dokąd możemy zobaczyć jeszcze potencjalne spadki na Euro-PLN. Też zaobserwujcie, że w tych rejonach mniej więcej też mamy tutaj poziom wynikający z 61,8 całego tego budującego się impulsu. Także bardzo ładnie to wygląda pod ewentualne pozycje krótkie. Wolumenu podażowego za dużego nie ma. Także na ten moment jak najbardziej mamy pełną zgodność. Patrząc jeszcze na Nasdaqa, to jest dosyć ciekawa sytuacja. Oczywiście w pierwszej kolejności już rzuca nam się dywergencja na wolumenie popytowym, więc to jest już całkiem dobrze widoczne. Dwa, jeśli sobie nałożymy siatkę Fibonacciego i poszukamy sobie potencjalnej formacji odwrócenia trendu i
dostrzeżemy ją, to jak najbardziej tego typu formacja nam się pojawia. Zaobserwujcie, że mamy tutaj formację, a dokładnie układ harmoniczny motyla, czyli układ harmoniczny zewnętrzny, który bardzo często co najmniej hamuje nam falę, a niejednokrotnie nawet i odwraca impulsy. Na razie oczywiście nie mamy tutaj wolumenów podażowych świadczących o potencjalnym odwrocie. Niemniej reakcję z tych poziomów najprawdopodobniej zobaczymy, czyli okolice 20 299 i 20 270. Realizacja jeszcze jest przed nami. Patrząc dalej na nadgaz, to jest scenariusz z H4, także dalej jest on do wyczekania. Przypomnę, opiewa on o korektę nieregularną, czyli mamy tutaj falę A, tutaj falę B wbijającą ostatni szczyt i falę C, która wybija nam ostatni dołek. Także dosyć szeroki scenariusz na bardzo mocnym wolumenie podażowym. Dochodzimy za chwilkę do najbliższego wsparcia w postaci 127,2, czyli to jest to pierwszy poziom zewnętrzny, ale uwaga, przy tak mocnym wolumenie i przy takim klastrze, który tutaj mamy niżej, prawdopodobnie zobaczymy zejście właśnie w okolicy minimum 2,18. Patrząc na S&P, może na godzinówkę sobie zerkniemy. Scenariusz też tak samo jak na Nasdaqu będzie nam opiewał na nieco dalsze poziomy właśnie na północ i te poziomy będziemy rozważali dwojako. Pierwszy to jest oczywiście mierzenie ostatniej fali, którą sobie teraz zmierzyliśmy, ale drugi poziom to jest mierzenie tej wcześniejszej fali i patrzymy właśnie na klastry, dokładnie dwa klastry, które nam się pojawiły. Pierwszy to jest 2 razy 127,2. Pamiętamy, że jest to troszkę słabszy poziom statystycznie, a drugi zdecydowanie mocniejszy, czyli 2 razy 161,8 i te dwie strefy pozostawiamy na S&P. Patrząc na euro-dolara, też setup ostatnio wyznaczony, minimum wcześniej zareagowała cena, więc szkoda, bo bardzo dobrze tutaj to wyglądało. Nie mieliśmy praktycznie wolumenów podażowych wskazujących na jakieś mocniejsze zejścia. Bardzo ładnie się to odbyło finalnie na korekcie prostej, no ale niemniej cena zawróciła tuż przed naszym targetem. Gdzie teraz możemy się spodziewać, czego możemy się spodziewać jako najbliższego oporu? A mianowicie zmierzymy sobie całą tę naszą ostatnią falę. Zwróćcie uwagę, reakcja z 50 nam tutaj się pojawiła. Dokładamy sobie mierzenie Fibonacciego z tego tak zwanego poka, czyli pomiaru ostatniej korekty i już formuje nam się układ harmoniczny. Wygląda w sposób następujący: punkt X, punkt A i punkt B, następnie jeszcze raz punkt B, punkt C i punkt D w okolicach 7,86 Fibonacciego, czyli okolice 1,0762 na euro-dolarze. Patrząc dalej do DAX-a, na DAX-ie też niewiele nam się zmienia. Zwróćcie uwagę, jeśli chodzi o wolumeny. Wolumen popytowy praktycznie w ogóle nam aktualnie przygasł, tak chciałem powiedzieć. W obecnej sytuacji zwróćcie również, że ile razy już walczyliśmy z poziomem 61,8. Oczywiście to jest godzinówka, interwał godzinowy, więc najprawdopodobniej może się to wypełniać i jutro, czy pojutrze. Niemniej zejście do kolejnego poziomu wewnętrznego jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Zwróćcie sobie również uwagę, mamy tutaj taką formację potencjalnie właśnie opartą o taki odwrócony trójkąt. Więc zwróćcie uwagę, że też jest to formacja, która zwykle przewiduje nam utrzymanie trendu, bo pamiętamy, że wszelkiego rodzaju formacje trójkątów są formacjami, które podtrzymują nam aktualne fale i aktualne trendy. Idąc dalej, na ten moment bardzo ładnie nam pszenica trzyma ostatnie wsparcie, które sobie pokazaliśmy. Zwróćcie uwagę na 61,8, co jest bardzo ważnym sygnałem tutaj. Zwróćcie uwagę, co się nam zadziało na wolumenie podażowym. Na wolumenie podażowym zobaczyliśmy dosyć mocną dywergencję, a mianowicie praktycznie wolumen podażowy nam przygasł. Lokalnie oczywiście widzimy pierwsze oznaki wolumenu popytowego i strony popytowej, która nam się zaczyna budzić. Niemniej prawdopodobnie jeszcze tutaj będzie okazja na to, żeby spróbować i załapać się na potencjalne wejście, na tak zwaną strategię spóźnionego wejścia. O co dokładnie chodzi? Patrzymy oczywiście w pierwszej kolejności na 61,8 i to są takie połączenia, które nie ukrywam, bardzo, bardzo fajnie działają, czyli połączenia wynikające właśnie z korekty pędzącej oraz 61,8 Fibo, czyli dwa takie poziomy, które się na siebie nakładają, tworzą nam klaster, który bardzo często niesamowicie dobrze działa. Także to okolice 547 i ten wcześniejszy poziom 548 mniej więcej, tak? To są te rejony, do których jeszcze możemy tutaj podejść. Funt do dolara. Może na godzinówce sobie to rozeznamy. Co nam się tutaj aktualnie tworzy? Tak, jest tutaj jeden setup, na który możemy zerknąć, który możemy sobie zweryfikować, a mianowicie jest to setup na korekcie prostej. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób ona się buduje. Mamy falę A, mamy falę B i mamy finał potencjalnej fali C. Tu jednocześnie możemy oczywiście mówić o korekcie prostej i jednocześnie możemy mówić o korekcie płaskiej. Nie jest to idealna korekta płaska, ale również nie jest to idealna korekta prosta. Także okolice 1,27, 138 przed nami.
Idziemy do srebra. Silver, tu się nic nie zmienia w tym naszym ostatnim scenariuszu. To połączenie w tym przypadku korekty prostej 61.8 dalej pozostaje nam bez zmian. To na co jeszcze tutaj warto zwrócić uwagę? Patrzymy na ten poziom, na ten wierzchołek i zwróćcie uwagę te poziomy, z którymi wcześniej tutaj cena walczyła. Także mamy tutaj biegunowość w okolicy 30,25, więc uwaga też również na te rejony. Idąc dalej, Bitcoin za chwilkę będzie na spotkaniu z rynku krypto. Na eurojenie nic nam się nie zmienia. Najprawdopodobniej dalej będziemy widzieć ostatni poziom zewnętrzny, czyli okolice 161,8 FIBO. Patrzcie, że wolumeny dalej są jednokierunkowe, więc ten kierunek jest zachowany. Dolar do jena bardzo podobnie, pierwszy opór przed nami, czyli 127,2. Finalnie, tak samo jak w poprzednim aktywie, 161,8 najprawdopodobniej jest przed nami. Dobra, tyle jeśli chodzi o moje propozycje. Cukier, ok. Na wysokim interwale. Już patrzę. Sugar. Dobra. Pokaż symbol. Czekajcie jeszcze, jak to był LSU. Dobra, mamy ticker. Okno wykresu. Szablon. Na wysokim interwale, czyli pewnie minimum 4-godzinówka ci chodzi tutaj po głowie. Tak, jest jeden setup potencjalny do wzięcia to pod uwagę. Zresztą, tutaj widzę, że de facto wcześniej mieliśmy układ harmoniczny zewnętrzny, bardzo ładnie nam się wypełnił. Na razie sobie zerknijmy troszkę bardziej lokalnie, jako taki najbliższy opór właśnie na 4-godzinówce. Oczywiście, o ile możemy 4-godzinówkę mówić sobie lokalnie i bierzemy sobie pod uwagę właśnie zasięg korekty pędzącej, który mamy tutaj również przed sobą. Dokładamy sobie do obecnego miejsca i widzimy również dwa poziomy. Także jeśli chodzi o cukier, mamy miejsce na wzrosty jak najbardziej. 610 jako pierwszy poziom i 618 jako drugi. Dwa bardzo mocne opory w obecnej sytuacji. Dobra, pallat, oczywiście, że tak. Czy ja mam tutaj pallat, czy nie mam? XPD jest, dobra. Okno wykresu. Co my tutaj mamy? Dobra, na pewno mierzenia zewnętrzne, to od razu widać. Bierzemy pod uwagę mierzenia zewnętrzne ostatniej fali i 161,8 przed nami. To co ważne, jeśli utrzyma nam się dywergencja tutaj, bardzo dobry będzie to moment do tego, żeby próbować odpalać swoje pozycje właśnie na 161,8. To jest pierwszy opór, który widzimy. Troszkę sobie oddalmy wykres, żeby jeszcze sobie zweryfikować, co nam się tutaj dzieje i mamy, zwróćcie uwagę, też korektę prostą w ramach całego tego ruchu wzrostowego, czyli mamy falę A, mamy falę B i mamy falę C. Nieco wcześniej ona nam tutaj wychodzi, o właśnie, czyli okolice 1021,13 i wyżej 1026,69. To jest oczywiście godzinówka, także bierzemy pod uwagę ten interwał, dwa poziomy, bardzo mocne opory przed nami. Dobra, fundu Kanadyjczyka. Czy ja mam go tutaj? Nie, nie mam. GBP CAD. Pokaż symbol. Tutaj, dobra. Okno wykresu. Tak, tutaj prawdopodobnie przygotowujemy się pod wypełnienie korekty prostej, tylko to jest korekta prosta oczywiście w ruchu spadkowym. Dokładamy sobie mierzenie całej naszej fali i dokładamy sobie jeszcze ekspansję Fibonacciego, czyli mamy falę A, mamy falę B i mamy falę C przed nami. Bardzo ładny klaster, właśnie połączenie 61,8 i geometryczne jedynki, także 1,7326, 1,7322. Bardzo ważne wsparcie przed nami, jeśli chodzi o funta do Kanadyjczyka. 1 DH4 Remek chciałeś? Ok, to cukier jeszcze. Chociaż pewnie z D1 wyjdzie nam dokładnie tak samo. Jeśli się nie mylę. Gdzie mieliśmy? Tutaj mieliśmy. Tak, wyjdzie nam dokładnie to samo. Na razie tutaj nie zmieniam tego scenariusza. Jeśli chciałbyś jednak mieć znacznie mocniejszy opór, jeśli weźmiemy w ten sposób to mierzenie, czyli ten 61,8, to możesz wziąć pod uwagę przede wszystkim właśnie ten zasięg korekty pędzącej i 61,8 zmierzenia całej tej największej fali, którą tutaj widzimy. Więc z D1 ten poziom jest zdecydowanie oczywiście mocniejszy. Z H4 lokalnie 61,8 możemy wziąć pod uwagę. Tu genialnie wychodzi w ogóle jeszcze biegunowość, zwróćcie uwagę, na tym poziomie wynikający właśnie z korekty pędzącej. Powtórzyłbym Golda, to na bardzo szybko. Na Goldzie kilka razy już walczymy z okolicą 61,8. Prawdopodobnie jeszcze wyjdziemy górą. Jak sobie tutaj zerkniesz, co się dzieje, to potencjalnie utworzymy formację trójkąta. Więc to wyjście górą jeszcze nam się tutaj wzmacnia właśnie tą potencjalną formacją, którą tutaj widzimy. Dobra, Golda. Mamy Tesla. Oczywiście, że tak. Czy mam tutaj Tesla?
Nie mamy. Dobra. Ctrl U. Tesla. Pokaż symbol. TSL. O, gdzieś tutaj widziałem. Jest. Okno wykresu. Szablon. Dobra, Tesla. Widzę, że ładnie się pnie na wolumenie popytowym, ewidentnie. Prawdopodobnie będziemy tutaj za chwilkę rozmawiać o wydłużeniu Fibonacciego, tylko nie załadował się dobrze. Jeszcze nam wolumen skumulowany. O, może na D1. No, dobra, teraz się załadował dobrze. Dobra, co sobie zerkniemy? Na pewno zrobimy sobie mierzenie całego impulsu. To już na tym etapie jesteśmy w stanie i powinniśmy oczywiście zrobić. 61,8 oczywiście jest już przed nami. Dokładamy sobie jeszcze geometrię, poszukamy wydłużenia Fibonacciego, czyli mamy falę A, mamy falę B i falę C, która jest nieco wyżej. Tu uwaga, bo to jest taki setup, który będzie trochę ciężki do tego, żeby go rozeznać i dobrze złapać, bo najprawdopodobniej za chwilkę zobaczymy małą reakcję w okolicy 61,8, jeśli nadal nam się będzie tutaj jeśli nadal będzie nam się utrzymywał tutaj wolumen popytowy, ale gdyby finalnie ten poziom pękł, to jest spora szansa na to, że wypełnimy układ harmoniczny wewnętrzny do ostatniego poziomu wewnętrznego. Mowa tutaj dokładnie o układzie harmonicznym nietoperza, czyli mamy falę A, mamy falę B, C i przed nami fala D do właśnie ostatniego poziomu wewnętrznego, czyli 8,8,6. Możemy teraz jeszcze za chwilkę zobaczyć małą reakcję, bo zwróćcie uwagę, mamy tutaj korektę prostą, która nam tutaj wychodzi. Tylko niemniej na tak mocnym wolumenie popytowym jest spora szansa na to, że ona zostanie wybita właśnie i wtedy zatrzymamy się na chwilę na 61,8. Także uwaga, bo przy tych wolumenach rzeczywiście jest spora szansa na to, że po 61,8 zobaczymy jeszcze wypełnienie układu wewnętrznego. Dobra. USD CAD. Mam tutaj czy nie? Nie mam, już dodaję. USD CAD. Okno wykresu. Dobra, Kanadyjczyk, ładnie korekci. Zerknijmy sobie, 61,8 przed nami. Korekta pędząca tutaj też na pewno jest do wzięcia pod uwagę, jeśli jeszcze nie została zaliczona, bo z tego co widzę właśnie jest przed nami. O, właśnie, piękny poziom. 1,3674. Najbliższe wsparcie na Kanadyjczyku. Bardzo mocny setup. Euro, dolar na D1, W1. Gdzie ja go mam tutaj? Tutaj. D1. Dobra, to usunę na razie tutaj lokalne mierzenia. Tak, z D1 albo nawet W1. Dobra, bardzo szerokie mierzenie, jeśli chodzi o W1. Zresztą de facto na W1 dosyć mocno jeszcze wolumeny podażowe nas tutaj trzymają. Chwilowo mamy taką konsolkę, jeśli chodzi o euro-dolara. I to jest mało ciekawy moment do ewentualnego rozgrywania pozycji. Zwykle tego typu formacje właśnie trójkątów bierzemy pod uwagę, jeśli wewnątrz nam się tworzy układ harmoniczny. Ostatnio tutaj mieliśmy układ harmoniczny, przepraszam. Zwróćcie uwagę, fala XA, punkt B, C i punkt D. Właśnie w tych rejonach, także układ 1 nam się wypełnił. Chwilowo mamy tylko i wyłącznie konsolkę na mocnym wolumenie podażowym, jeśli chodzi o W1. Patrząc na D1, no, niech się nam wolumen załaduje. Tak jest. Jeśli chodzi o D1, lokalnie rzecz biorąc, tak, mamy też wypełniony układ harmoniczny, tylko że układ harmoniczny alternatywny. Nie wiem, czy widzicie. Punkt X, punkt A i następnie punkt B. Jeszcze raz punkt B, punkt C i punkt D do głębokich poziomów wewnętrznych. To są mniej więcej właśnie te rejony. Także kolejny układ nam się wypełnił. Z D1 chwilowo najprawdopodobniej nic nie będę tutaj widział, z racji tego, że właśnie mamy dwa wypełnione po sobie układy harmoniczne. Najprawdopodobniej co najwyżej na razie zrobimy to jest dojście do 61,8, więc ciężko mówić o jakimś setupie takim dosyć szerszym, bardziej złożonym. Chwilowo to jest wszystko, co tutaj pozwolę sobie pozostawić. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób cena nam się zacieśnia i coraz bardziej w bok przechodzi z mniejszymi właśnie zakresami ruchów. Także na ten moment jest szansa, że wypełni nam się też ponownie jakaś formacja harmoniczna. Na przykład, zwróćcie uwagę, teraz już mamy reakcję z okolic 38,2 i może nam się tutaj również wypełnić coś, co pokaże nam właśnie okolice tego naszego górnego trójkąta, który sobie wskazaliśmy, na formacji właśnie układu wewnętrznego nietoperza w tym przypadku. Także chwilowo z D1 czy z W1 ciężko mówić o jakimś konkretnym setupie. Tak, ogólnie zwróć uwagę, że w długim terminie dalej mamy mocne wolumeny podażowe, więc jest na to szansa. Dobra, słuchajcie, to jest, widzę, że tyle z waszych propozycji. A, dziękuję bardzo. No, Europa fajnie nam wyszła, nie ukrywam, zresztą sami widzicie, sam to rozegrałem, także
Także fajnie nam ropa wyszła. Słuchajcie, dziękuję Wam pięknie za dzień dzisiejszy. Przypominam, jutro o 21 nasz kolejny dzień szkoleniowy. Powiemy sobie jeszcze dalej o prowadzeniu pozycji, do tego, żebyśmy byli w stanie właśnie sami sobie już pierwsze pozycje prowadzić. Przypominam dalej, na koncie jeszcze demo. To jest czas, kiedy się jeszcze szkolimy. Jeszcze nie wchodzimy, można powiedzieć, na żywy rynek. No i tyle. Za chwilkę oczywiście za 10 minut rynki kryptowalut, więc serdecznie zapraszam osoby zainteresowane. Trzymajcie się i cześć.